Po 20 latach w Irlandii wielu ludzi pyta mnie, dlaczego jeszcze nie wróciłeś do Polski? I wiesz co, mam dla ciebie odpowiedź, którą chciałbym podzielić się tak, jak rozmawiam z dobrym kumplem przy piwku. Pamiętam, kiedy przyjechałem do Irlandii w 2007 roku. Bez języka, bez planu, z jedną walizką i mnóstwem nadziei. Nie wiedziałem, że życie tutaj potrafi być takie inne. Wiesz, na początku wszyscy mówili, że Irlandia to raj dla migrantów. Wysoka kasa, stabilna praca, piękne miejsca. Ale ja szybko się przekonałem, że rzeczywistość jest bardziej złożona. Spójrz, pierwsza rzecz, Irlandia nauczyła mnie, że spokój i luz to coś, czego w Polsce trudno szukać. Tu ludzie naprawdę żyją bez ciągłego stresu. Pamiętam, jak w pierwszych miesiącach po przyjeździe miałem kilka sytuacji, kiedy to wszystko spowalniało moje tempo. Zamiast gonić za każdym groszem, nauczyłem się cieszyć małymi chwilami. Na przykład pewnego dnia, gdy zapomniałem o ważnym spotkaniu, wszyscy Irlandczycy tylko się uśmiechali. Powiedzieli, no co, się nie śpiesz, wszystko w swoim czasie. I wiesz co, to odmieniło moje podejście do życia. Druga rzecz, którą musiałem się nauczyć, to radzenie sobie z kosztem życia. Wiesz, kiedy przyjeżdżałeś do Irlandii, słyszałeś, że tu wszystko jest drogie, ale nie zdawałeś sobie sprawy, że wynajem kawalerki w Dublinie to koszt, o jakim wcześniej nawet nie marzyłeś. Ja sam miałem moment, że zacząłem się zastanawiać, czy nie lepiej byłoby osiedlić się w mniejszym mieście. I wiesz, po kilku latach przekonałem się, że to klucz do spokojnego życia. Mniejsze miasta, niższe koszty, więcej przestrzeni dla rodziny i własnych marzeń. Dlatego teraz radzę każdemu, kto planuje emigrację, aby naprawdę przemyślał wybór lokalizacji. Bo to nie tylko kwestia pieniędzy, ale i jakości życia. Trzecia rzecz, irlandzki akcent. No bo serio, przyjechałem tu myśląc, że angielski to angielski, a tu pierwszy tydzień spędziłem nie rozumiejąc nic, co mówi mój szef. Pamiętam, jak raz podczas rozmowy kwalifikacyjnej myślałem sobie, czy to w ogóle ten sam język, który znałem w Polsce, ale wiesz, po pewnym czasie przyzwyczaiłem się i nawet zacząłem doceniać ten charakterystyczny sposób mówienia, który nadaje Irlandii jej niepowtarzalny klimat. Dla mnie to było jak odkrycie nowej muzyki. Na początku dziwne, a potem zupełnie wciągające. Czwarta rzecz, tempo życia i podejście do pracy. W Polsce wszystko jest takie szybkie, stresujące, ciągłe pośpiechy, a tutaj w Irlandii nauczyłem się, że nie wszystko musi być zrobione na wczoraj. Pamiętam, jak straciłem pierwszą robotę po 1,5 miesiąca, co dla mnie było ogromnym ciosem. Ale zaraz potem znalazłem nową, bo Irlandczycy naprawdę dają ci czas. Nie oczekują perfekcji od razu. To podejście nauczyło mnie, że warto być cierpliwym i nie tracić nerwów, bo każda trudna sytuacja szybko ustępuje miejsca nowym możliwościom. I piąta rzecz, ludzie. A wiesz, co mnie najbardziej poruszyło? To jak bardzo Irlandczycy są otwarci i pomocni. Kiedy przyjechałem, nie znałem nikogo, nie miałem rodziny, przyjaciół, kompletnej sieci wsparcia. Ale już w pierwszych tygodniach spotkałem ludzi, którzy pomagali mi w każdej sytuacji. Od znalezienia pracy, mieszkania, po udzielenie pomocy w drobnych sprawach. To właśnie ta życzliwość sprawiła, że Irlandia zaczęła dla mnie oznaczać coś więcej niż tylko miejsce do pracy. Stała się domem, choć z pewnymi wyzwaniami, ale tymi, które dają ci poczucie, że jesteś częścią czegoś większego. I teraz słuchaj, mam jeszcze coś, co muszę ci powiedzieć. Dzisiaj mam okazję przetestować program The Answer. Wiecie, dzięki temu programowi mogę pokazać, jak wygląda Irlandia bez filtra. Z filtrem. To taki mały bonus, który naprawdę podkręca moje ujęcia. Nie będę robił pełnej recenzji, ale zauważysz różnice. Kolory, kontrasty, atmosfera. Jeśli interesuje cię, jak poprawić swoje filmy i nadać im filmowy klimat, zerknij na link w opisie. To naprawdę robi robotę i daje efekt, który przyciąga wzrok. Po tych 20 latach zastanawiam się, czy wróciłbym do Polski. Wielu moich znajomych już tam wróciło, a ja po 20 latach czuję tutaj, że znalazłem coś, czego nie da się znaleźć nigdzie indziej. Spokój, stabilność, ludzi, którzy naprawdę chcą pomóc. Oczywiście jest wiele minusów, wysokie koszty, trudności na rynku pracy, tęsknota za domem,
ale to wszystko razem wzięte sprawia, że czuję się tutaj spełniony. Co ty o tym myślisz? Masz doświadczenia z życia na emigracji? Może rozważasz powrót albo dopiero planujesz wyjazd? Napisz mi, bo jestem naprawdę ciekawy twojej historii. Jeśli chcesz poznać więcej moich przemyśleń i historii z Irlandii, kliknij link poniżej. Dzięki, że jesteś ze mną. Trzymaj się, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!